Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. I to jest jeden z tych filmików, którego w zasadzie nawet nie wiem jak zacząć, nie wiem od czego zacząć, więc być może od początku. Mam teraz ten komfort, że moja córka chodzi do przedszkola, więc z samego rana zaprowadziłam ją do przedszkola. Jeszcze nic nie zjadłam, nic nie wypiłam, zrobiłam sobie kawę. No i stwierdziłam, że usiądę i sobie tak do Was porozmawiam. Skorzystam z tej ciszy, która nastała. Dzisiaj mam też dzień wolny, co również nie zdarza się zbyt często. Także to będzie idealny dzień do nagrania tego filmiku i do powiedzenia Wam pokrótce, co u mnie słychać, co się u mnie działo. I myślę, że fajnie będzie, jeżeli na samym początku zacznę od takich rzeczy bardziej przyjemnych, czyli od zakupów. Będąc jeszcze w Polsce, bo tak, zjechałam do Polski, zaraz Wam powiem dlaczego, ale zacznijmy tak od środka, jednak nie od początku. Byłam w Polsce, zamówiłam sobie rzeczy z Haftixu, ale niestety nie dotarły. Także moja mama, jak wracała tutaj do Norwegii, to mi te rzeczy przywiozła. Zamówiłam sobie dwa materiały. Pierwszy materiał to Britney 28CT. Jak się okazało, to ja już miałam ten materiał i nie do końca się z nim polubiłam, ale w momencie zamawiania materiału stwierdziłam, że takiego jeszcze nie mam, to sobie zamówię i przetestuję, a potem się okazało, że ja już to testowałam, ale ja niestety nie mam pamięci do niczego, także zapomniałam, że go testowałam. Kupiłam sobie również kawałek hardangera. Ja hardanger wręcz uwielbiam. Chciałam sobie kupić metr na metr coś, taki ucięty z beli, ale został ostatni kawałek 50 cm. I stwierdziłam, że lepsze to niż nic, zawsze się do czegoś przyda, być może do jakiegoś mniejszego projektu, a teraz nie mam zbyt dużo czasu na duże projekty, także niech będzie taki maluszek. I zamówiłam sobie również moje ukochane igiełki z firmy DMC, 28. Ja kocham te igły. Zamówiłam sobie również z firmy John James. Chyba tak się to czyta, nie jestem pewna. Nie jestem dobra w angielski. Do nawlekania koralików. Tak się one nazywają. Tutaj w sklepie było, że można wyszywać koralikami przy użyciu tych igieł. Więc sobie je kupiłam, dlatego że jakiś czas temu kupiłam tutaj koraliki i jakoś nie mogłam znaleźć igieł do koralików, więc stwierdziłam, że sobie kupię. A potem jak już kupiłam w Polsce, to znalazłam tutaj w Norwegii te igły. Dokładnie te same. W ogóle tutaj w Norwegii John James jest bardzo popularny, jeżeli chodzi o igły. DMC nie są tak popularne jak właśnie John James i w każdym praktycznie sklepie, gdzie jest mulina DMC, a uwaga, znalazłam takie sklepy, właśnie są różne igły z tej firmy. Także kupiłam je w Polsce, ale tutaj widziałam, że też są. I kupiłam sobie igłę, o której zawsze marzyłam i to jest igła, nie wiem czy Wy to zobaczycie, bo ja nie widzę podglądu. To jest igła do przeciągania nitek. Ona jest tutaj bardzo ostra, o czym się już przekonałam na początku, bo sobie ją wbiłam w rękę zaraz przy otwieraniu. Myślałam, że jest tępa, ona jest tak niesamowicie ostra, że naprawdę jak lekko naciśniecie, to od razu się wbija w palce, nie polecam. No i tutaj ona ma takie chropowate, no mam nadzieję, że Wy widzicie, co ja pokazuję. Ona ma tutaj taką chropowatą końcówkę i to służy do tego, że jeżeli gdzieś nam się zrobi jakiś brzydki krzyżyk albo coś nam gdzieś tam odstaje, to wbijamy sobie taką igłę i ona zahacza te niteczki tutaj o tą chropowatą górę i przesuwa je na dół. Więc będę to testować i jeszcze nie miałam okazji przetestować, bo wszystkie jakieś takie rzeczy do tej pory usuwałam sobie takim drobniutkim szydełkiem albo po prostu robiłam tak igłą i się samo przepychało, a teraz mam coś takiego i bardzo się cieszę. Z takich nowości, które kupiłam, to są dwie dodatkowe muliny DMC i ja je kupiłam z tego względu, że Kasia u siebie na grupie ogłosiła
że będzie taki, nie wiem, sal się to chyba nazywa, że co tydzień przez całe wakacje będziemy dostawali po 300 krzyżyków do wyszycia i będziemy się bawić właśnie w taki sposób. Tam były 2 projekty do wyboru. Jeden był taki mniejszy sal i drugi większy. No i ja wybrałam ten mniejszy, chociaż niechętnie, bo Kasia zdradziła, że ten mniejszy to będzie taki sampler, wzorek dość prymitywny, a ja bardzo nie lubię takich wzorów. Ja jestem fanką realistycznych haftów, więc tego typu wzór nie pociesza mnie, ale z racji, że mam jakiś taki gorszy czas w moim życiu, raz, 2, potrzebuję małego haftu. Nie to, żebym swoich miała za mało, nie to, żebym nie projektowała takich ładnych, małych wzorów realistycznych. Wcale nie, po prostu stwierdziłaby, że nie wiem, chcę wziąć udział w tym salu Kasi. No i się zgłosiłam. Niechętnie, ale się zgłosiłam, a z drugiej strony bardzo się cieszę, że się zgłosiłam. Także o tym też będzie filmik, jak będę wyszywała cały ten sal i z tych wszystkich przygotowań. Także mam tutaj mulinkę 3012 i 3011. Ja te 2 mulinki kupowałam w Norwegii po 28 koron jedna, więc drogi gips, ale cóż, jak mi brakło, to mi brakło i nic na to nie poradzę. Teraz przejdę do takiego etapu w filmie, który nie będzie zbyt ciekawy, mianowicie mój kolos. I dla Was wydaje się, że w sumie dużo tutaj przybyło, ale tak naprawdę wszystko, co tutaj się podziało, działo się do połowy kwietnia. Bo od połowy kwietnia moje życie po prostu legło w gruzach i to totalnie. Ja Wam tutaj pokażę, przesunę to krosno, bo łatwiej mi przesunąć krosno niż statyw. Tak to wygląda. Ja Wam pokażę jeszcze, pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda w całości. I będę sobie opowiadała. Dla osób nowych powiem, że jest to projekt od Haeda pod tytułem Enchantment of the Wolf. Ja go wyszywam już któryś rok, nie wiem, chyba 3, więc nieźle, mam lekko ponad 70%. Ja sobie wymyśliłam, że będę tutaj robiła wyzwanie roczne. Co tydzień będę tam wyszywała 2900 krzyżyków i będzie wszystko ok. I co udawało mi się nadrobić, to później życie było tak przewrotne, że albo mnie bolała głowa, albo musiałam chodzić do pracy, albo musiałam robić nie wiadomo co i nie wyszywałam. Więc miałam zaległości. Później już było wszystko super. Miałam niesamowitą motywację. Miałam dosłownie wszystko. Moje życie było ułożone, było dosłownie idealne. To był taki etap w życiu, kiedy siedliśmy sobie w końcu z mężem i powiedzieliśmy sobie, że to już jest ten etap. To już jest ten etap, gdzie mamy wszystko załatwione. Mamy odłożone pieniądze, mamy super pracę, mamy odchowane dziecko, już jest po prostu ekstra, jest zajebiście. Po prostu no nic nie może być gorszego w naszym życiu, jest naprawdę super. I to był pierwszy taki moment od kilku lat, kiedy siedliśmy z mężem i byliśmy po prostu szczęśliwi. Nie mieliśmy żadnych problemów, dosłownie żadnych. I wiecie, co się stało kilka dni później? Dostałam telefon. W zasadzie moja mama przyjechała do nas tutaj do mieszkania. Zrobiliśmy sobie, to był piątek, zrobiliśmy sobie super wieczór filmowy, piekliśmy gofry, byliśmy tacy szczęśliwi, w ogóle wszystko super. I nagle moja mama dostaje telefon. Nie wiem, czy mnie nie zablokują za to, co Wam tutaj powiem. Moja mama odbiera ten telefon i nie za bardzo umiała mówić po angielsku ani po norwesku, więc mój mąż przejął telefon, rozmowę i wziął na głośnik. I ja, słuchajcie, słyszę z tego telefonu magiczne zdanie, które będę pamiętała do końca mojego życia. I to zdanie brzmiało: I'm so sorry, but Mariusz is dead. I jak ja to usłyszałam, to w pierwszej chwili nie wierzyłam w ogóle w to, co słyszę. Dostaliśmy adres szpitala, numer sali. Ja byłam w szoku. Mariusz to mój tata. I jak ja usłyszałam, że mój tata zmarł, z dnia na dzień, jeszcze rano było wszystko w porządku,
moja mama tak siedzi i mówi, co się stało? Jest sobie gofra, taka zadowolona. Mówi, mamo, chyba nie chcesz wiedzieć. Jak ja jej powiedziałam, wybuchła płaczem. Od razu, wiecie, akcja, reanimacja, jedziemy do szpitala. W szpitalu mój tata leżał już jako warzywo, że tak powiem, pod respiratorem. Już mózg totalnie nie działał, więc dali nam 1 dzień na pożegnanie się z tatą. Przy mnie i przy mojej mamie tata został odłączony od respiratora, więc przez 20 minut patrzyłam, jak umiera. I po tym czasie zaczęło się najgorsze tak naprawdę. Z dnia na dzień zostałyśmy same. Ze wszystkimi problemami, bo nagle, wiecie, mój tata zmarł w Norwegii, więc trzeba było przewieźć ciało, załatwić wszystko z domem pogrzebowym tutaj w Norwegii. Było mnóstwo, po prostu mnóstwo załatwień. Później pojechaliśmy do Polski, chodzenie po notariuszach, bo majątek jakiś tam, wiecie, na mnie, na brata, na mamę. Trzeba było wszystko to przyjąć, podpisać jakieś coś tam. I to się ciągnie, słuchajcie, do teraz. I niby jednego dnia jest wszystko ok, drugiego dnia mam poczucie winy, że nie wiem, w ogóle jest moja wina, nie wiedząc czemu, a następnego dnia jestem wściekła na wszystko, na świat i na wszystkich, że tata po prostu odszedł z dnia na dzień. Z dnia na dzień. I moje życie po prostu, moje życie w pewnym momencie straciło totalnie sens. Bo ja się tego zupełnie nie spodziewałam i naprawdę nikomu nie życzę, żeby dostał taki telefon jak ja. Bo to, co ja usłyszałam, to zdanie, ja je słyszę w mojej głowie codziennie, każdego dnia. I mój haft i moja pasja do haftu umarła razem z moim tatą 20 kwietnia, tuż po moich urodzinach. Więc nie wyszywałam prawie nic, miałam miesiąc przerwy. Nie mogłam w ogóle siedzieć przy tym krośnie, nie mogłam patrzeć na te nitki i z biegiem czasu jakoś próbuję się przemóc i siedzieć przy tych haftach, ale jest mi naprawdę bardzo ciężko. Jest mi bardzo ciężko psychicznie, bo za każdym razem, kiedy siadam tutaj do wyszywania, to w mojej głowie budzą się różne dziwne refleksje i po prostu nie mogę wyszywać. Więc to jest taki minus. Życie to jest totalna parabola. Najpierw się cieszyliśmy, że wszystko jest super, a teraz jest jak jest, wiecie. Mam nadzieję, że niedługo się wszystko wyjaśni i znowu wszyscy będą szczęśliwi, ale nie wiem, czy po takiej tragedii ktokolwiek może być jeszcze szczęśliwy. Teraz małymi kroczkami przejdziemy sobie do pokazywania projektów. I ogólnie przepraszam Was, że czasami tak jak teraz będę mówiła dziwnie, ale jestem chora. Być może na początku tego nie było słychać, ale jak dużo mówię, to zaraz łapie mnie chrypka, także jest jak jest. Przepraszam bardzo. Niestety inaczej być nie będzie. Pokażę Wam projekty, które mam zaczęte. Na ten moment wyszywam 3 hafty. Ja tych projektów miałam więcej i ja je pokończyłam. Jeden z nich nie jest skończony, a wręcz porzucony. I chodzi mi tutaj o dziewczynę Anią, którą już Wam pokazuję. To jest hafcik, którego wyszywałam na początku zaraz mojej przygody z haftem. Tutaj gdzieś tam z boku widzicie mniej więcej wizualizację. Ja mam tylko tyle. Być może uda mi się znaleźć w telefonie grafikę, którą kiedyś miałam pobraną ze sklepu internetowego, ale nie wiem, czy uda mi się ją jeszcze znaleźć. Gdzieś tam w międzyczasie zmieniałam telefon, więc bardzo prawdopodobne, że ja już tego nie mam. Co ja Wam miałam powiedzieć? Ogólnie nie podoba mi się ten haft. Nie podobał mi się już na początku, ale chciałam go dla Was przetestować. Ja to dostałam przy współpracy z jednym sklepem. Już musiałam sprawdzić, z którym, bo powiem szczerze, że nie pamiętam. Ja to sobie wyszywałam i od początku mówiłam Wam, że średnio mi się to podoba. Zresztą tutaj się nie da nic za dużo ukryć, bo choćbym ja Wam powiedziała, że to jest najpiękniejszy wzór i musicie go kupić, no to Wy i tak widzicie, co ja Wam pokazuję, tak? Więc sami możecie ocenić, czy rzeczywiście jest taki piękny. Także to jest taka branża, w której niestety nie da się widza oszukać, bo my widzimy jakość od razu. I choćbym ja Wam mówiła, że coś jest białe, to Wy i tak widzicie, że to jest czarne. Także ja Wam już od początku mówiłam, co sądzę na temat tego haftu.
i on mi się za bardzo nie podobał. Jeszcze gdzieś tam na początku, kiedy wyszywałam to drzewo czy tło, no to wydawało mi się, że będzie ok, ale jak zaczęłam wyszywać postać, to stwierdziłam, że ja tego na pewno nie dokończę. Jeszcze pytałam Was na Instagramie, czy Wy byście chcieli, żebym ja to dokończyła jednak i zaznaczyliście, że tak, ale ja wewnętrznie czuję, że nie mogę tego skończyć. Ten wzór jest ogromny, to jest niesamowicie wielki dywan na kanwie 11 CT. Jak ja to powieszę na ścianie, to będzie po prostu zajmowało pół ściany, a efekt i tak nie będzie tak ładny, jakbym wyszyła obraz na pół ściany na przykład z własnego wzoru, tak? Który sobie sama przerobię i przynajmniej mam pewność, że będzie piękny i dopracowany. Także porzuciłam to. Moja koleżanka Kinga zadeklarowała się, że ona to skończy za mnie i wtedy będę mogła Wam pokazać, jak to wygląda po wyszyciu. Ja oczywiście tego od niej absolutnie nie wymagam. Powiedziałam już, obiecałam, że ja jej oddam ten zestaw, żeby mogła sobie go dokończyć, ale absolutnie nie będę od niej wymagała tego, żeby go kończyła, czy cokolwiek będzie chciała, to skończy. Nie, to nie. Także miałam jej to zawieźć do Polski, ale było też dużo różnych przeciwności losu. Między innymi taka, że nie zawsze mi się to mieściło do plecaka, a ja jak latam między Polską a Norwegią, to latam zazwyczaj tylko z plecakiem, bo nie mam za dużo rzeczy do przewożenia w tom i z powrotem, a często jest tak, że z Norwegii zawożę więcej rzeczy do Polski niż z Polski do Norwegii. Także latam tylko z plecakami. No i dużym minusem tego zestawu jest to, że on ma minus albo i plus. On ma taki drewniany organizer. Kiedyś takie organizery robił dla mnie mój mąż. Ten organizer nie jest dobrym przykładem, dlatego że on był mój i widzicie, że tutaj są takie zadziorki różne. I to jest tylko i wyłącznie dlatego, że ja byłam leniwa i że to jest mój organizer i ja sobie go nie dopracowałam tak, jak były dopracowane te na sprzedaż. To jest drewno, zobaczcie jakie grube. One z dwóch stron było wypalane przeze mnie takim specjalnym do drewna. I ten organizer jest naprawdę piękny i jest niezniszczalny. Kilka dziewczyn ode mnie kupiło i również były bardzo zadowolone z tych organizerów. Tak jak mówię, mój tutaj jest niedopracowany, więc na to nie patrzcie. Tamte były naprawdę idealne. I na to narzuciłam sobie te mulinki. No a to zajmuje bardzo dużo miejsca i to mi się nie mieści do plecaka. Więc to był taki jedyny minus, który powstrzymywał mnie przed zawiezieniem tego do Kingi. Także to jest projekt, który porzuciłam. Nie będziecie go już widzieć. Ewentualnie, jeżeli Kinga rzeczywiście będzie chciała to wyszyć i wyszyje, to wtedy Wam pokażę, jak to wygląda. Ewentualnie gdzieś tam udostępnię Wam relację Kingi, żebyście mogli zobaczyć, jak ona to tam wyszywa, jakieś postępy, zobaczymy. Jak na razie nie będę nic mówić, bo tak jak mówię, mam to w Norwegii, jeszcze jej tego nie dałam, ale obiecałam. Jak już jesteśmy w temacie Kingi, to chciałabym Wam powiedzieć, że u Kingi możecie kupić tanią mulinę DMC. Wystarczy, że sobie do niej napiszecie na Instagramie, na Facebooku. U niej możecie kupić tanią DMC. Jeżeli mieszkacie w Polsce, to ona Wam to wszystko wyśle. Myślę, że jeżeli mieszkacie w innym kraju, to również kwestia dogadania. I druga sprawa. Dostałam od Kingi prezent urodzinowy. Ja miałam urodziny 11 kwietnia. To nie jest, że już jest w ogóle chyba 12 czerwca. Ona mi oczywiście dała ten prezent w terminie, no ale ja pokazuję Wam go dopiero teraz. Jedną część tego prezentu już Wam kiedyś pokazywałam. No i przyszedł czas na drugą część prezentu, z którego się naprawdę bardzo cieszę. I zobaczcie, co ja dostałam. Dostałam takie piękne pudełeczko. Tutaj jest firma, z której ona to zamawiała. Kinga zamówiła sobie mnóstwo takich maleńkich wzorów. W ogóle Kinga uwielbia wyszywać takie małe wzorki. My jesteśmy takimi przeciwnościami losu, bo ja lubię duże, a ona lubi małe. Także dostałam po prostu coś pięknego. Tutaj produkt z Ukrainy. Jest po prostu przepiękny. Ja jestem w szoku. Z jednej strony bardzo się cieszę, a z drugiej strony trochę mnie to przeraża, bo tutaj jest tak dużo jakichś koralików i malutkich elementów, że ja jestem przerażona i nie wiem, czy dam radę to wyszyć. Nie będę tego dzisiaj otwierać. Nie będę Wam pokazywać, co jest w środku, dlatego że z wyszywania tego zestawu będzie osobny filmik i chciałabym, żeby to była taka
krótka zapowiedź do tego, co Was tutaj czeka. Chciałabym wyszyć, przetestować, zobaczyć co i jak. Pokażę Wam dokładnie, co znajduje się w środku. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest jeden z zestawów, który nie pochodzi z Chin. I o ile kiedyś bardzo lubiłam zestawy z AliExpress i z innych takich sklepów, to teraz już tak troszkę niepewnie, niechętnie z nich korzystam. Bardziej się przestawiłam na testowanie droższych zestawów. Do tej pory właśnie mój kanał opierał się głównie na tym, że ja testowałam dla Was te tanie zestawy, żebyście nie musieli kupować jakichś bubli totalnych, no bo z tymi tanimi to wiecie jak jest, nigdy nic nie wiadomo, więc od samego początku zamysł mojego kanału był taki, że ja będę dla Was testowała chińskie zestawy. I ja te chińskie zestawy testowałam 2 lata bodajże, w 3. roku już tak odchodziłam od tego. I teraz stwierdziłam, że w sumie szkoda mi życia na testowanie tych chińskich zestawów i dużo bardziej wolę sobie zainwestować w jakiś lepszy zestaw i sobie go wyszyć dla przyjemności, niż w kółko wyszywać te chińskie tylko po to, żeby Wam pokazać, czy warto kupić, czy nie warto. Także to będzie taki jeden z pierwszych zestawów, który przetestuję i wyszyję właśnie z niechińskich. On jest właśnie z Ukrainy. Ja też obserwuję na Instagramie tą dziewczynę, która to projektuje i też ma bardzo fajnego Instagrama, bardzo Wam polecam. I co tam jeszcze? I to chyba tyle na temat tego zestawu, więc teraz przejdźmy do pokazywania moich hafcików. Tutaj mam jeszcze zapakowany projekcik, który zaprojektowałam sama z myślą o moich teściach. To jest obrazek w takiej kolorystyce, która stwierdziłam, że idealnie będzie pasowała do kuchni mojej teściowej. Oni mają puste ściany, więc bardzo też chciałam, żeby mieli coś mojego. Moja teściowa bardzo lubi podziwiać moje prace. Zawsze jak do mnie przyjeżdża, to sobie ogląda, pyta jak mi tam idzie, albo pyta mojej Nadii, co tam u mamy, co mama wyszywa, więc moja teściowa jest bardzo zainteresowana moją działalnością hafciarską. Ja też sobie z nią na ten temat lubię rozmawiać i ona tak podziwia te prace i pokazuje: o zobacz mamo, to skończyłam, a tu wyszyłam, a zobacz co zrobiłam teraz, a to zaprojektowałam, a zobacz jaki mam sklep internetowy. No i moja teściowa, a ja mówię mama, ona tak podziwia i stwierdziłam, że musi mieć coś mojego. I ja jej kiedyś wyszywałam krowę, którą zobaczycie tutaj, ale ta krowa również była z chińskiego zestawu. Ona też została poprawiona przez moją koleżankę, która przerabiała mi wzór z papierowego na XSD, bo ona miała jakieś dziwne plamy, o tym już Wam mówiłam w osobnym filmie. Są na moim kanale filmy dedykowane właśnie temu projektowi, więc sobie tam zobaczcie, jeżeli jesteście jego ciekawi. No i zaprojektowałam dla mojej teściowej coś takiego. To miało być, pokażę Wam co, tutaj macie wizualizację. To miał być projekt na Wielkanoc, taki mały, niewymagający projekt, który, tak jak mówię, już zaprojektowałam z myślą o mojej teściowej. On jest dostępny do sprzedaży i też Wam tutaj napiszę jego cenę. Ja go nie wystawiałam jeszcze na Etsy. Jeżeli ktoś z Was chciałby go kupić, to oczywiście możecie do mnie napisać i ja Wam to wystawię na Etsy. Więc tyle w tym temacie. I co jeszcze? Ja wyszywam go bez tła. Oryginalnie wzór ma tło. Ja go wyszywam bez tła, więc też możecie zobaczyć. Znowu nie widzę na podglądzie, czy Wy coś widzicie, ale mam nadzieję, że tak. On ma tutaj takie dziurki. I to wszystko to powinno być wszyte białą muliną, ale ja zadeklarowałam się, że wyszyję to bez tła i tutaj również są jakieś takie pojedyncze krzyżyki. Nie wszystkie te białe, co tu widzicie, bo część jeszcze będzie zaszyta, ale niektóre właśnie będą tutaj puste. Nie mogę mówić, przepraszam bardzo, ale jakoś mnie zatyka wewnętrznie. W każdym razie doszłam do wniosku, że jeżeli ja to zrobię bez tła i zrobię to w takim trochę messy klimacie, to że to będzie fajnie wyglądało. Nie wiem, czy mojej teściowej się to spodoba,
ale chciałam jej zrobić taką niespodziankę. Użyłam też blendów i zrobiłam takie blendy, które właśnie będą wyglądały tak trochę niechlujnie, bo ja tutaj wśród tych zieleni domieszałam również brązów i porobiłam różne takie ciapki dziwne. Tutaj właśnie o takie kropeczki jakieś, tak żeby to wyglądało tak trochę messy, więc to jest taki zaplanowany miszmasz i tutaj też widać na tym jajku jakieś takie kropki. Bardzo mi się to spodobało. Mam jeszcze pomysł na inne filiżanki z tej serii, ale jakoś nie mogłam się do tego zebrać. Także to jest ten projekt dla mojej teściowej. Miałam jej dać go na Wielkanoc w prezencie i tak jak mówiłam, mamy dzisiaj 12 dzień czerwca, a mój projekt wygląda tak. Także to jestem cała ja. Drugi projekt, który wyszywam, to są moje koty. Moje koty, ponieważ wzór również jest mój. To jest jeden z pierwszych wzorów, który w ogóle zaprojektowałam. W zasadzie przerobiłam ze zdjęcia. I powiem Wam szczerze, że ja uwielbiam te koty. Ja bardzo, bardzo lubię na nie patrzeć, natomiast ostatnimi czasy jakoś tak nie wyszywałam tych kotów. Nie wiem dlaczego, bo one mi się tak podobają, a jakoś nie mogę się do nich zebrać. Ten wzór również jest dostępny u mnie na Etsy. Możecie sobie go kupić i spróbuję Wam zostawić linka w opisie, jeżeli nie zapomnę. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Na kotach się nic nie zmieniło. Ja Wam w kółko pokazuję dokładnie to samo. I jak już przybywa, to dosłownie kilka krzyżyków i koniec. Tak wyglądają koty. Zobaczcie, jaki on jest realistyczny. To jest cudo, dosłownie. Ja kocham obrazy, które są tak realistyczne. Uwielbiam. To jest mój styl, totalnie mój styl. Więc tutaj ten kotek jest tak przepiękny, ale trochę mnie tak zniechęca ten wzór, dlatego że ja lubię wyszywać sobie po kolei. Tak jak widzicie tutaj, gdzieś tam zajechałam do góry, bo wyszywałam pojedyncze krzyżyki, ale ogólnie wyszywam sobie tak po kolei. Natomiast jak ja wyszywam sobie tutaj po kolei, to tu jest wszystko czarne i mi się to nudzi. A w momencie, kiedy zaczynam wyszywać tutaj, to mnie denerwuje, że tutaj to czarne nie jest wyszyte. A jak znowu wyszywam czarne, to mnie denerwuje, że wyszywam czarne. I ja nie mogę tego wyszywać, bo na każdym kroku mnie coś denerwuje. I to brzmi dziwnie, ale naprawdę jakoś jestem zniechęcona przez to, że tu jest tak dużo tego czarnego. To ma swój urok. Ale z drugiej strony ja wiem, że ja nie lubię wyszywać jednym kolorem, bo mi się to po prostu nudzi. Także cóż ja mogę Wam powiedzieć więcej? Nic tu nie przybyło. Nic tu nie przybyło, ale jeżeli bardzo Wam się podoba ten wzorek, to oczywiście zapraszam Was do mnie, do mojego sklepu na Etsy. Na sam koniec trzęsącymi się rękami pokażę Wam mój hafciarski zeszyt, tak szybciutko. Tak wygląda moje wyzwanie roczne. Tutaj mamy dzisiaj ten tydzień. I jak widzicie, więcej jest czerwonego. Czerwony to jest, że nie robiłam. Pomarańczowy, którego nie za bardzo widać, to jest, że zgodnie z planem, a zielony to jest, że nadrobiłam to, czego nie robiłam wcześniej. Tutaj mam 18 556 półkrzyżyków na minusie, także życzcie mi powodzenia. Tutaj sobie zapisuję jakieś tam pierdółki i chciałabym Wam pokazać to. Tutaj mamy kwiecień, mój nieszczęsny maj, który wygląda właśnie w taki sposób, przepięknie. I tutaj chyba mogę Wam jeszcze pokazać teraz czerwiec. I czerwiec wygląda tak, więc jest tragicznie. Jest naprawdę tragicznie. Nie wiem, co ja tutaj mam. Aha. Chciałabym Wam pokazać, ale standardowo nie wszystko, co tu mam, mogę Wam pokazać, bo są też takie rzeczy, których nie mogę. Dobra, to Wam mogę pokazać. Tam chyba nie mogę stycznia pokazać, to mam prywatne rzeczy. W każdym razie luty też się nie popisałam, marzec też się nie popisałam. Tutaj gdzieś było dni hafciarskie. To mogę Wam pokazać. Zobaczcie, jak to wygląda. Styczeń, luty. W marcu już nie bardzo, w kwietniu nie bardzo, a maj i teraz czerwiec. No w czerwcu może się wydarzyć wszystko, ale ten maj
No masakra. Nie wiem, czy mogę Wam to pokazać, czy znajdę. Tu na przykład był rok, który 23. Tak to wyglądało. Też fajnie. Czy ja znajdę teraz jeszcze ten poprzedni rok? Czy ja znajdę, czy ja nie znajdę? Tutaj 21. Czy ja mam tu gdzieś 22? Gdzie ja mam rok 22? Tu jest. To jest mój rok 22, zobaczcie. Także było pięknie, a jest tragicznie. Nie mogę się odnaleźć w tych zakładkach wszystkich. No, tu mi odpadła cyferka. Także życzcie mi powodzenia. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku. Przepraszam za moje brudne tło. To jest porysowane jakby co. Czyściłam to rano. Dobra, nieważne. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!